Dzisiaj pierwszy etap do Warszawy. Ostatnie szlify, sprawdzamy wodę, prąd, wszystko oczywiście to, co zawsze sprawdzamy. Gotowa? Na pierwszy etap dopiero. Na pierwszy etap z ilu? Z 18 000 kilometrów prawie, nie? Aha, no tak, więc ten etap pierwszy do Warszawy to w ogóle jakby go nie było, bo... Ale zobacz, ja mam jeszcze dużo miejsca, nie? Coś jakieś spakowałam, że ja mam tyle jeszcze luzu. No to jeszcze dam ci coś potem w Warszawie. To sobie pierwszy etap za nami, stacja Rzepin. A Diana ucieka, to tak zapomniała, że będzie brała udział w relacjach. A jakoś... Nie zapomniałam. Nie zapomniałaś, tylko zapewniałaś. Zapomnieć to ja nie wiem. Ty już mam nadzieję, w ogóle, że nie zapomniałaś. No. Kiedy jest pewne, humor mamy na wysokim poziomie. Tak. Jak pierwszy etap? Było Wi-Fi w pociągu? Hojna Rzepin? Pierwszy to już jest drugi, no powiedzieć, że pierwszy był... Aha nie, no dobra, pierwszy. Pierwszy do nami. Siema mordeczki, jesteśmy w super ekskluzyw hotelu. Chopin Boutique. Jest tutaj bardzo ciekawie, ekologicznie. Taki, no w ogóle nie ma numerów pokoi. Jest kaczka do mycia. Klimatyczne radio. Jest ogólnie ciekawy, nie jest to typowy taki hotel, jaki znaliśmy dotychczas. Powiem wam tajemnicę, że zrobiliśmy sobie po zastrzyku. Tak. Żeby się lepiej leciał. Żeby się lepiej poczuć. Bezpiecznie, tak. Żeby się lepiej poczuć. Teraz będziemy wzywać taksiarza, tak? Pomocy. Witam z lotniska Chopina o Kencie. Lecimy do Auckland, do Nowej Zelandii liniami Qatar Airways. No więc przy okazji będzie okazja tutaj pokazać w sumie jest to nasz pierwszy lot tymi liniami, więc pokażemy jak wygląda generalnie klasa ekonomiczna w tych liniach. No i przy okazji mamy przesiadkę w Doha, potem 4-godzinną przerwę, więc pokręcimy się trochę po lotnisku też coś się postaramy pokazać, więc zapraszamy. I już po odprawie bezpieczeństwa, godzina do odlotu i naprawdę no, nie ma to jak u siebie w kraju. Odprawa przeszła bezproblemowo, w ogóle się na tej safety nie czepiali, tam nie trzeba było elektroniki wypakowywać. Wyjmować trzeba szczególnie, więc na pełnym luzie. Najszybsza odprawa bezpieczeństwa chyba od dawna, nie? No tak, także po ostatnich gdzieś tam tych historiach w Berlinach, we Frankfurcie to generalnie jakiś tam się stres z tym wiązał wszystkim, ale jednak u siebie, no to u siebie. Kotleciki z wołowiny, z pire, sałatką i deserem. Bardzo dobre. O wam. W Katarze. Lotnisko w Katarze, Diana pierwsze co? Internet, Wi-Fi wyłapany. Na razie skupienie, żeby sieć złapać odpowiednio. No opowiadaj coś, jak to w końcu w tym Katarze tutaj na lotnisku. Miał być taki wiadomo jak. Najdłuższy transfer z płyty lotniska na halę, nie wiem, 20 minut jak nie, ale więcej. Nie no, więcej nie, no ale długo było. 15-20 minut transfer z płyty lotniska na główną halę od tutaj lotniskową, obłęd. 2 godziny różnicy. Tak, plus 2 w stosunku godziny. do czasu w Warszawie plus 2 godziny. Prosta droga, my idziemy tu w kierunku, no tak, tu jest Dior, no. To jest Dior. Nie chcę zapeszać, ale jak na tak długi lot, to na razie nie chcę wcale aż tak wcale wykończeni, zmęczeni.
No a ponad 22 czy 3 godziny w samolocie, z tego może pospałem z godzinę, więc słabo. Lądujemy około 5, potem na chwilę do hotelu i zwiedzanie mamy, więc tak naprawdę wyjdzie prawie 2 doby bez spania. Lądujemy. Jak tam? Po lądowaniu? No co? Lądowanie. Lądowanie to w ogóle nie jest problem. Palocie, powiedz to, jesteś? Tak, jestem na ziemi. Jest tu ponad 4 godziny lotu. Dobra, jesteśmy w Auckland przy naszym hotelu, jakieś 30 km od lotniska i 4 godziny po przylocie, także rozpoczynamy zwiedzanie miasta. Kolarstwo w Nowej Zelandii jest sportem narodowym i są po prostu chyba w zasadzie najlepsi. Co kawałek, albo marina, albo jachty, albo giełda jachtów, salon jachtów. Albo tam te piętrowe, jak to fajnie by wyglądało, nie? To takie... Wszystko jest podporządkowane żeglarstwu. No. Jestem na wzgórzu Mount Eden. Wzgórze Mount Eden. Super panorama na miasto Auckland. Kiedyś to był wulkan. Ale dobra, ja nie mam za bardzo siły komentować. Że wyrąbany jestem, krótko mówiąc. Nie wiem, kiedy dojdę do siebie w końcu po tym wylocie. Uczelnia, kampus. No generalnie Auckland piękne miasto, przede wszystkim bardzo zielone, bardzo dużo zieleni, bardzo dużo parków. 1,7 miliona ludzi, a w ogóle nie widać, żeby to była jakaś metropolia, tak się tego nie czuję. Spokój, jakoś jak na takie duże miasto. Jest to największe miasto w Nowej Zelandii. Idziemy teraz do mauzoleum Michaela, Joseph Michaela Józefa Savagea, uznanego za Nowozelandczyka stulecia. Jest to również właśnie między innymi do jego zasług należy, bo jest ojcem systemu emerytalnego. Witamy i słynne jest niedziela. 6 rano, po 6 w dużo lepszej formie niż poprzednio. Udało się pójść tutaj spać zgodnie z tym cyklem. Właściwie od razu weszliśmy w ten rytm czasowy tutejszy, bo poszliśmy wczoraj wieczorem po 10 wieczorem tego czasu spać, więc genialnie po prostu wytrzymaliśmy, no ale byliśmy też 2 doby w zasadzie praktycznie bez snu. 2 doby. Bo po dobę leciliśmy w samolocie, ledwo co tam. Tak, dobę leciliśmy. Takie krótkie dżemki po pół godziny, może z 2-3. I po przylocie cały dzień też cały bez dzień snu. jeszcze, no. Jeszcze.
nie czułam się w sumie senna za bardzo. Miałam takie momenty, dzisiaj jak jechaliśmy przeloty tam tym busem, ale co do zasady byłam zaskoczona, że organizm naprawdę jakoś tak fajnie zareagował. No mój z drobnymi wyjątkami też całkiem nieźle. W miarę gładko. Także, a tu mamy pokój, no też lepszy jakby standardem niż ten alaskański. To co trzeba jest i koło południa mamy lot 1,5 godziny na Wyspę Południową do Christchurch i stamtąd już jakby rozpoczynamy ten główny trip tutaj nowozelandzki. Wsiadamy w wypożyczony samochód i w drogę od południa Nowej Zelandii powoli na północ aż do Auckland, gdzie jesteśmy w tej chwili, także tu będziemy kończyć. Lecimy na Wyspę Południową do Christchurch. Liniami Jetstar. Jetstar. Wiesz, jakieś tam do 1,5 godziny maksymalnie lot. Mają być dobre widoki. Jakieś 30 minut od lotniska i jesteśmy w centrum Christchurch. W zasadzie drugie pod względem liczby mieszkańców miasto w Nowej Zelandii, choć niektórzy uważają, że Wellington, ale to tak jest na granicy. Tutaj w ogóle to miasto w 2012 strasznie zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi, więc spora część się wyludniła i to tak w ostatnim czasie ponoć znowu ludzie wracają. Plan taki, że idziemy pozwiedzać trochę tego miasta. No i później już będziemy się kierować dalej na południe w kierunku, że tak powiem, najbardziej odległego zakątku Wyspy Południowej, aż pod Fiordland. Jesteśmy w tak zwanej kartonowej katedrze. To jest katedra tymczasowa, zbudowana zastępczo w miejsce zdecydowanie starszej anglikańskiej katedry, która uległa niestety zniszczeniu właśnie w trakcie tego trzęsienia ziemi. A kartonowa, no bo dosłownie z takiego, że tak powiem, tymczasowego materiału zbudowana. Nawet krzyż z kartonu. Wszystko skromnie, minimalistycznie. Tutaj mamy stację drogi krzyżowej. Tutaj nawet w kościele, co się raczej chyba nie spotkałem nigdy w życiu. Kącik dla dzieci do zabawy. No, także można. Tutaj skutki trzęsienia ziemi właśnie. Zniszczony budynek, nieodbudowany jeszcze. Budynek po dawnym kościele, w którym obecnie jest po prostu otwarty, w którym jest po prostu pub. No i ponoć tu można wypić nawet piwo o nazwie Church. Dobra, 18 wieczór gdzieś już. Dojechaliśmy do takiej miejscowości w zasadzie wypoczynkowej, typowo turystycznej. Akaroa się nazywa. To jest taka miejscowość, że to powiem, z wpływami francuskimi. A teraz idę zobaczyć na zatokę właśnie. Jak sobie jachty co mówią, no tutaj by pożeglował. Klimat na Wyspie Południowej jest generalnie chłodniejszy. To jest klimat umiarkowany, na północny to jest subtropikalny. No ale na razie akurat mamy to szczęście, że nie czuć jakiejś tam zdecydowanej różnicy temperatur. I dzisiejszy dzień naprawdę również tutaj na tej południowej wyspie bardzo ciepły. Już 18, mamy gdzieś około 21 stopni i pięknie słonecznie. Troszkę za dużo chmur dzisiaj.
Idziemy na kolejny trekking. Tym razem trochę dłuższy, faktycznie godzinny. Pod kolejny lodowiec. Jasny gwint, to co było przed chwilą, to przed chwilą widzieliśmy górę Cooka, także szczęście, fajnie, nie była zachmurzona, bo to nie każdy ma to szczęście, żeby tą górę widzieć. No i dzisiaj dalej jedziemy w kierunku Cromwell, także już tam się zbliżamy, bardziej w okolicy Queenstown. W tym kierunku jedziemy, a Queenstown to światowa stolica sportów ekstremalnych. No i uważa się, że właśnie, że skoki na bungee generalnie wymyślono w Nowej Zelandii. Czytałem kiedyś taki Szwajcar, który w Queenstown mieszkał, czy jeszcze mieszka, nie wiem. Właśnie to w latach 80. rozpoczął. Jeżeli chodzi o nazwy geograficzne i nie tylko, używane są zamiennie często i angielskie, i maoryskie, ponieważ nie wiem, czy mówiłem wcześniej, język maoryski jest obok angielskiego i jest językiem urzędowym i obok języka migowego, który jest jako trzeci językiem urzędowym w Nowej Zelandii. No i wiele właśnie nas tutaj, tak samo gór, parków narodowych ma swoje nazewnictwo w języku Maorysów. I widoki się rozpoczynają. Zdecydowanie. Coraz lepsze widokówki. A już za jakieś 20 km będzie jezioro Tekapo. No. Nie Tekapo, tylko Tekapo. Pracy nad akcentem. Ja was zostawię, tak żebyście wy przeszli sobie wzdłuż jeziora, porobili sobie zdjęcia. Przyjechaliśmy nad jezioro Tekapo i od razu miazga, co? Hasło. Nie, to jest właśnie... Zbiecie z planszy po prostu. To jest to miejsce, że od razu jak się ściana opadła. To są te miejsca, które właśnie w top 10 się znajdują, Tak. jeżeli chodzi o Nową Zelandię. To jest to, że już by się chciało, jeszcze samochód się nie zatrzymuje dobrze. Witamy. Dzień kolejny. W końcu dzisiaj to jest ten dzień. Jedziemy do naszego wyczekiwanego Queenstown. A konkretnie tak najbardziej chodzi o łodzie motorowe, powerboty, na które Diana to się szykuje od dawna. Ale nie są to zwykłe łodzie motorowe, bo to, że tak powiem, łodzie, które pływają po rzece. Ona płynie w takim bardzo wąskim wąwozie, więc jest prędkość połączona z dużymi zwrotami. Ta łódź jest bardzo zwrotna, więc przy tej prędkości te zwroty są bardzo szybkie. No i to też powoduje dodatkowe wrażenia. Więc... No i są to silniki V8 o mocy tam około 500 koni. Ponoć jest jakaś taka tam technika, że jest coś wlot wody z przodu, wylot z tyłu. Nie dawają się w szczegóły, żeby nie namieszać. W każdym razie są dzięki temu bardzo zwrotne. Tutaj te sporty się właściwie tworzy, wymyśla nowe dyscypliny, dużo dyscyplin związanych oczywiście z wodą, jako że Nowa Zelandia ma tradycje i żeglarskie, i pływackie, więc ten związek z wodą jest bardzo duży. Tych zbiorników wodnych też tu jest dużo, jest ocean, Tasmania, jest ocean Pacyfik. Są piękne jeziora, więc tutaj do uprawiania sportów wodnych warunki są perfekcyjne. No, wczorajsze jeziora urywały dech. Tak, więc w ogóle mnie to nie dziwi i widziałam tak na szybko w prospektach, to są absolutnie jakieś sporty, mówię, które budzą zainteresowanie, jakieś deski, jakieś surfingi należąco, spływy jakieś rwącymi rzekami na deskach, na stojąco, na leżąco. No właściwie, ja połowy tych sportów to w ogóle nie widziałam na oczy. Tak, są kreatywni, jeżeli chodzi bardzo kreatywni, o spędzanie czasu na wolnym powietrzu. Tak, także... Wodą w górach, wszystko. Nie możemy się doczekać. No jest tak. Co, Rzeźko? O-o. Rzeźko, o.
Dzisiaj jest No. naprawdę najbardziej rzeźka noc do tej Jest, pory. jest. Szyszka. Mega Odwiedziliśmy tutaj przy okazji na postoju taki bardzo ciekawy sklep. No i kupiliśmy tutaj już parę takich suwenirów dla rodziny i znajomych. Na przykład plaster miodu Manuka, tak ładnie zapakowany. Oryginalny krem do rąk z miodem Hanuka oczywiście. Manuka, może Hanuka. Hanuka, Manuka. Manuka. Oryginalny nowozelandzki. No i tutaj też jakieś takie na bazie miodu oczywiście i owoców, słodycze, bardzo ciekawe. No i tutaj taki zestawik też ciekawy, bardzo charakterystyczny takich wyrobów, no marmolad, dżemów. Tutaj z tych takich lokalnych owoców, nie? Między innymi feijoa dżem. I w całkiem dobrych cenach, taki kremik, $20 nowozelandzki. Nowozelandzki. Czy tam, nie wiem, 50 ponad złotych, A nie? jaki kurs mniej więcej jest? 2,40 chyba, no jakiś kop. Rzeka z fajnymi widokami. W każdym razie tu jest namiastka tego, co nas czeka. Przyjechaliśmy do Mekki skoków na bungee. AJ Hackett mu rozpropagował je, a sama idea skoków na bungee powstała na Vanuatu. Tylko tam akurat to robili nie dla przyjemności, tylko związane to było z tradycją inicjacji wejścia w dorosłe życie mężczyzn. Skakano tam na lianach o określonej porze roku, gdy liana nie była za bardzo rozciągliwa. No i któregoś razu prawdopodobnie ten AJ Hackett to podpatrzył i wtedy właśnie postanowił to odpowiednio dostosować dla celów takich, powiedzmy, jakby nie patrzeć, rozrywkowych, komercyjnych. Ekipa czeka. Jechaliśmy do miasteczka Arrowtown, słynnego z gorączki złota. Powstaje w drugiej połowie XIX wieku. Także miasteczko zachowane w takim stylu, no, że tak powiem, dawnym, cowboyskim, westernowym. No tutaj jest taka jedna rzeka, najbardziej, że tak powiem, złotonośna rzeka na świecie, gdzie tutaj nam mówił nasz pilot, że na jednej łopacie można było ponad 100 gramów złota wykopać, dosłownie, czyli wydobyć tak większej ilości niż w Kalifornii. Teraz Diana była na poczcie i kupiła znaczki. Tak, kupiłam znaczki na pocztóweczki. Kartki wypisane wczoraj. Tak, które niedługo ruszą w świat. Tak, to jest jakby jeden rodzaj znaczków. Pani powiedziała, że to jest właśnie na cały świat. Z których atrakcji skorzystać, bo ma ograniczony czas. Się boję, że ja nie zdążę. Widokowe, no fajnie, ale to tak wjechać, zobaczyć i wracać, także. Dokładnie. Ale no jest tutaj co robić. Gdybyśmy tutaj z rowerami wjechali. Albo bungee. Albo bungee, platforma tak. do skoku. Dobra, teraz mały spacer po Queenstown. No, to jest takie... Idziemy zobaczyć, ale to jest takie nowoczesne już miasto, miasteczko tam ponad 10 000, chyba do 15 000 mieszkańców. Na razie klimatu nie czuć, no plus to, oprócz tego, że jest ładnie położone, nie? Także tutaj w ogóle w Queenstown na pewno co warto by było spróbować, tylko że trzeba długo w kolejce stać. To są burgery słynne na całą Nową Zelandię, a nawet ponoć tutaj CNN był. Tu faktycznie takie coś ala krupówki nowozelandzkie w Queenstown. Tutaj jest sklep drużyny All Blacks, najlepszej drużyny w rugby w Nowej Zelandii. Gdzie te słynne burgery jest. To kolejka jest konkretna oczywiście, może później podejdziemy. Fajny podjazd. Idziemy zobaczyć, się zorientować w sprawie rejsu. Katamaranem po jeziorze Wakatipu jest szansa.
No co, przecież nie będziemy tam po sklepach łazić, tu nie? Nie po to do Nowej Zelandii przyleciałem. Mniejsza. Tam gdzieś jakieś Crossover. pamiątki, coś tak, ale no nie jak tam niektórzy się nastawiają na jakieś tu łażenie, to dajcie spokój. Katamaran z bliska. Cena ile? Za dwa? $120. Tu jesteśmy gdzieś do 19. Znaczy dwa słowa odnośnie jutra. Jutro w ogóle mamy przejazd dość długi, bo w jedną stronę Gamu jest 500 km. Będziemy jechali trochę, ale do Milford Sound, także do tych niesamowitych fiordów tutaj. No i tam mamy najpierw w planie rejs obowiązkowy po tych fiordach nowozelandzkich, które ponoć są jeszcze inne niż te skandynawskie. No i potem lot helikopterem też po Milford Sound. Także jutro no długie przyjazdy, ale a tak co nie miara. You're welcome aboard. There we go. Thank you very much. Thank you. Enjoy. To jeszcze taka atrakcja dla chętnych, taki rekin odrzutowy. on schodzi głęboko pod wodę, wyskakuje z wody. No i kończymy rejsik powoli, dopływamy z powrotem do Queenstown. No, my tu mamy dietę Dąbrowskiej, po prostu dietę owocowo-warzywną. Dużo się ruszamy, no ja już mam na liczniku 9400 kroków. Średnio dziennie mamy, jak do tej pory przyjazdu, w zasadzie około 10 000 codziennie, więc to jest bardzo dobry wynik. Dobra, szykujemy się. Startujemy za 10 minut. Za 10 minut nasza kolej.
Nasze fiordy Milford Sound mamy zaliczone i z wody, i z powietrza. Dużo lepiej, no lepiej niż na lasce. Fajna pogoda. Zarąbiście po prostu. Zarąbiście. Wrażenia były świetne, zwłaszcza pamiętasz ten moment, najlepszy moment dla mnie, jak on pod tą ścianę, teraz, tak, no, to jak takie... wsiedliśmy na powrocie i on przy tej samej ścianie z tym lodowcem po prostu blisko przeleciał. To było zajebiste to było, zajebiste. Przy samej ścianie dosłownie helikopter i jeszcze tak w zasadzie tak się przechylił, nie? Podleciał pod ten lodowiec, było niesamowite pod tą ścianę. Jedyne na świecie mięsożerne papugi, chociaż je drapieżniki, tak? Także to jest właśnie tutaj endemiczna. Dzisiaj mamy taki dzień dość mocno przejściowy. W sensie pogodowo, no w końcu jesteśmy na terenie lasów deszczowych, więc musiało kiedyś zacząć padać. Podjechaliśmy do miasta Hokitika i tu idziemy na kolejny mały rozruch. No, a potem już gdzieś na nocleg, ale jeszcze w międzyczasie może na mięsoryki naskoczymy. Miasto jedno z większych w okolicy, bo 15 000 mieszkańców. To jest jak na te tutaj warunki sporo.
Nasmażani w Hokitika rekina w gazecie. Jest. Dojechaliśmy do Greymouth, największego miasteczka Westlandu. Całe około 15 000 mieszkańców nad samym morzem Tasmana. No i potem Elegancko, dlatego tak wieje, ale fajny klimat. Tam się robi siwo. w nocy lali jakby z wiadra wody, kurczę. No, uroki lasów deszczowych, bo jesteśmy w najbardziej deszczowej części Nowej Zelandii, więc opady tutaj są duże, grube i tego doświadczyliśmy dzisiaj w nocy, bo obudził nas naprawdę bardzo taki intensywny deszcz. No, zaraz zbieram się do lokalnego browaru, czekamy na resztę grupy. No i zobaczymy, co się nam jeszcze przydarzy dzisiejszego wieczoru. Myślę, że chyba wieczór skończy się na plaży, nad morzem Tasmana. Ło, a teraz jedziemy do browaru lokalnego. No, to już powiedziałam. A, mówisz. A, tu jest do ładowania, zobacz. Samochodów. Aha. Chodzimy. Let's go. Do odważnych świat dalej. Wow. Co mam? To jest najmocniejsze. No to testujemy Te dwa. te opisy. Są i warzywa w Nowej Zelandii, co? Wydawało nam się, że tu nikt nie je, bo na knajpach nie podają nigdzie, jakoś nie ma takiej mody. No to co, podjechaliśmy teraz pod słynne skały naleśnikowe. Idziemy zaraz na wybrzeże zobaczyć powstałe w wyniku, ogólnie się mówi gole, w wyniku erozji. Czasami do końca nie są jeszcze pełni ponoć tego procesu. No ale ponoć fajnie to wygląda, więc zobaczymy. A tutaj przy skałach naleśnikowych oczywiście pomysł na biznes, robią naleśniki. Niektórzy chodzą sobie z tymi naleśnikami na te skały i cykają fotki. Czuć żywo. Diana, co byś chciał zobaczyć? Surferów? No właśnie chciałam zobaczyć surferów, którzy mnie bardziej interesują niż foki. Foki już widziałam Ale w kilku krajach. no dobra, ale trudno, będzie fok. Ta jest endemiczna, no dobrze, ale... No to jest endemiczne. Ale gdzie zobaczę surferów? Endemicznych. Foki? Na foki to jeszcze mam parę okazji w Europie, ale gdzie zobaczę surferów? No dobra, to zapisaliśmy się na zjazd Comet Line nad rzeką, zobaczymy jak to będzie. Kilkanaście sekund zjazd trwał, w tandemie zjedziemy. No. A tu jest ten najdłuższy uważany, chociaż już jest ponoć dłuższy, ale to dzisiaj dalej tego trzymałem, że jest to najdłuższy most w Nowej Zelandii. Podwoje puszczają? And in 3, 2, 1, away we go!
No jest ciekawy, powiem tak. Idziemy, już jesteśmy mniej więcej w połowie mostu. Jana idzie dzielnie. To aż tutaj dochodziła woda? Kurczę. A tu jest rzeka. 2021. Ha. Wszystko było zalane, bylibyśmy Pod wodą. dobrych parę metrów pod wodą. Diana dotarła na skały. Ale się nie chce kąpać na razie. Nawet jakieś krzesło. To jest strefa piknikowa. Kolejny postój Park Narodowy Jezior Nelsona. Mają być przy pomoście węgorze, ponoć też duże. Idziemy zobaczyć. Są? A są! Kurczę, są, idę. 6:30. Jedziemy na prom. Jesteśmy na drodze tylko my i śmieciarze. Ale jak widzicie, nie jesteśmy pierwsi. Mówię, jakie plany na dzisiaj, bo się Diana specjalnie przygotowała. Nie wiem, jakie jest plan dzisiaj. Jak wiesz? Chodź tu. Chodź. Na Wellington. Daj mi spokój. Na Wellington się pojawił. No powiedz. Prosimy o komentarz. Wellington, tak, no Wellington. I co tam będzie? Nie wiem co, sama jestem ciekawa. No Wellington to oczywiście stolica Nowej Zelandii, a nie Auckland. Mamy tam w zasadzie spędzić cały dzień dzisiaj w Wellington, więc trochę po tych kilku dniach natury, przyrody, mała odmiana. Także pożegnaliśmy się z Wyspą Południową, która zrobiła na nas bardzo duże wrażenie. Zbliżamy się do Wellington, zaraz wejście do portu. I przybyliśmy do Muzeum Narodowego Wellington. Budynek w ogóle zbudowany na takich specjalnych poduszkach mających ewentualnie amortyzować w razie trzęsienia ziemi. Dotarliśmy na samo wzgórze Królowej Wiktorii w Wellington i idziemy zobaczyć na widoki. A już wstępnie widziałem, że są super. No i tutaj w ogóle na tej całej górze dookoła są domy mieszkalne, jedne z najdroższych nieruchomości w Wellington. Właśnie ze względu na te widoki, nie? No to robi wrażenie. Dobra, tutaj po tych schodach tak sobie wejdziemy. A w ogóle Wellington ma gdzieś około 400 000 mieszkańców. Jest świetnie położony. Będzie podchodził do lądowania, bo to Aha. jest lotnisko. A jest, Ma patrz, bardzo Diana. krótki pas startowy. Samolot. Oj, było to mało że dobre, w dzielnicy portowej. A idziemy w ogóle teraz na tramwaj taki. Tramwaj, który nas podwiezie na kolejne widokowe wzgórze. Wjazd na górę. Ciekawe. Oj, takie drewniane. Takie stare te hotele. Za sterem John.
No i po naszej jeździe dwa przystanki tylko. Fajny ogród, fajny. No i fajna pogoda dzisiaj na Wellington. Nie za zimno, nie za gorąco. O, ale tu jest super. Tu są super drzewa. To jest tylko kolejne miasto w Nowej Zelandii potwierdzające tylko, że tutaj zieleń. Po prostu w miastach jest na każdym kroku. Te ogrody są niesamowite. Fajnie. Aż się w ogóle nie czuję, że to jest duże miasto. Dookoła sama zieleń. Jest to budynek, który zrobiony jest z drewna. Nie widać tego, patrząc na zewnątrz, dlatego że fasada jest pomalowana na kolor taki piaskowy. Poniedziałek, dalszy ciąg Wellington. Hotel najbardziej ciasny z tych wszystkich dotychczasowych. No, wczoraj było dosyć intensywnie od 4 rano praktycznie. Dzisiaj będziemy mieli bardziej dzień przelotowy w kierunku Parku Narodowego Tongariro ruszamy. Także jutro czeka nas 20-kilometrowy trekking przez wyczekiwane Tongariro. No, rzut oka, to jest zwykły dzień w Wellington. No trochę jest ruch, wiadomo. Nawet w Nowej Zelandii korki się zdarzają. O proszę, gość sobie jedzie fajnie przez ulicę. No, dobry. Ale jak na stolicę to naprawdę nie jest strasznie. I robimy taki postój krótki związany z miejscem pamięci. Katastrofa kolejowa niedaleko wulkanu Raupach w 1953 roku, gdy zginęło 150 ludzi, w tym dzieci. Była erupcja wulkanu, lawa zniszczyła most. No, maszynista nie wiedział o tym wcześniej, wiedział za późno, nie zdążyli niestety wyhamować. I tak doszło do tragedii. Mały akcent. Marchewka i pomnik marchewki. Ale Zdjęcie było w pomniku marchewki zrobione. Ja twoim zrobiłam. Z marchewką. Takie jaja tylko w Nowej Zelandii. Makatoki. Coś takiego. Fajnie, no. Podjechaliśmy do hotelu. No i widok mamy super, miejscówka chyba jeszcze lepsza niż ta w lasach deszczowych, pokoje. No wiadomo, jest taka wieczora, że trekkingu nie będzie. Dobra, więc jestem po kolacji, więc teraz jeszcze raz może na spokojnie już powiem jak tam sytuacja. Także podsumowując tak, jesteśmy w Parku Narodowym Tongariro. Mieliśmy odbyć fajny trekking 20-kilometrowy jutro, lecz go nie odbędziemy, ponieważ miejscowe służby, takie odpowiednik GoPro, jak u nas w Polsce, stwierdziły, że mają być złe warunki popogodowe, zwłaszcza bardzo silny wiatr, co jest tutaj dość częste. No ale widać, uznali, że jest to na tyle, że no krótko mówiąc nie wyrazili zgody i koniec, kropka. I czy trekking na Tongariro przepadł?
Prawdopodobnie tak. A póki co, jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to po prostu będziemy mieli tu kilka, no, 2-3 może takie krótsze trekkingi gdzieś tu w niższych partiach tych gór, więc to tyle na razie. You stay inside most of the time, but you don't see into my mind. Why don't you come outside and see what it's like? I think you'll find that the weather is nice. Krótszych trekkingów po okolicy. To też jakby po obszarze Tongariro, tylko też jakby po obszarze Tongariro, tylko nie jakby ten główny szlak 20 km na rozruch. Idziemy na razie na wodоспady Tau High. You go get a drink, it's not as bad as you think. You puke in the sink, but you'll be fine. Wake up around 9, then you do it again, 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 again. Moi drodzy, rozpoczynamy kolejny, teraz dłuższy trekking, dwugodzinny, taką pętlę w kierunku kolejnego wodospadu, ponoć zdecydowanie większego niż ten na poprzednim. To jest tak zwana trasa Taranaki Fall Strike. No a propos Tongariro, ponoć dzisiaj na Tongariro, tam na górze wiatr do 80 km na godzinę, więc boją się, że może ludzi tam zmieść. A średnio raz na 2-3 lata są jakieś dwie ofiary śmiertelne, więc chuchają tutaj, dmuchają na zimne. No właśnie, my takie coś już przeżyliśmy z jadą na Islandii. Jakże. No to był pierwszy raz w życiu, gdy miałem obawę, że mnie wiatr po prostu może przewrócić, zmuchnąć, no? Więc wyobrażenie mamy, jak to może wyglądać. Fajnie to wygląda. You can't seem to find the meaning to life. I think it's hiding behind something that you're trying to climb, but you're wasting your time. You're a little behind and you can't hear rewind, but it's not too late. There's no need to wait. Just jump over the gate and start running away from the place where you were chained, and keep running, keep running, keep running. It's not too late to get away, to get away. It's not too late to get away, to get away. Rozpoczęliśmy zejście, wulkan 2 razy huknął, ale to nie rał pechu, tylko prawdopodobnie z boku. Kurczę, też nie Tongariro, tylko ten trzeci. Zobaczę później nazwę. W każdym razie tak, no z 2 razy konkretnie dał oznaczał sobie. Generalnie pod sam wulkan nawet jakby się chciało tam pod krater nie można wchodzić, bo to są święte góry Maorysów, więc
należy to uszanować i ten. No, ale ostro. 2 godziny, 6 km już nie nagrywałem. Jedziemy na zakupy, ale po drodze jeszcze widok na największe jezioro Nowej Zelandii, jezioro Taupo. 180 km po okręgu, po linii brzegowej. A to jestem ja po zrobieniu dzisiaj 20 km łącznie, czyli tyle ile jutro. Nas czeka cały dystans Tongariro Alpine Crossing. To dzisiaj na tą liczbę złożyły się 3 trekkingi? 3, tak. Z tego najdłuższy ten, znaczy może nie najdłuższy, tylko najtrudniejszy ten pod wulkan Rupaehu, czy jak to tam. No jest, witamy w kolejnym dniu. Zaczynamy zaraz Tongariro Alpine Crossing. Pół godziny dobrym opóźnieniem, bo nas firma Wielki Walk, która miała nas busem podwieźć na start szlaku, ale ostatecznie nasz pilot nas przywiózł. W każdym razie opóźnienie. No ale ruszamy, 6:30 gdzieś jest. No już trochę coś ciut lepiej widać, ale jeszcze w dalszym ciągu taki półmrok. Tu z tej strony jeszcze tak średnio wieje, no ale jak wyjdziemy na drugą stronę może być gorzej. Zobaczymy. Na razie jest taki szlak w miarę płaski. No ale to są te pierwsze 2-3 km, później mamy się wspinać i de facto przewyższenia ponad 700 metrów, czy tam nawet do kilometra chyba. Jest, looking good, enjoy. Czyli się będziemy wspinać dalej. Tongariro Alpine Crossing. Teraz ciekawie, wiatr się uspokoił, więc też fajnie. Jest słońce. Coraz wyżej po takim fajnej płaszczyźnie. Znowu się trzeba wspinać, ale możliwe, że tam już zaraz jest to takie jeziorko słynne, więc jest motywacja. No także nie wiem, czy to było słuchać wcześniej, bo wiatr wiał. Idę sam dzisiaj, Diana trochę kontuzjowana, no ale po wczorajszych 20 km gdzieś kolejne 20. 730 metrów przewyższenia za nami i szczyt to jest prawdopodobnie tamto i później już będzie chyba zejście w dół. No i gdzieś to jeziorko słynne powinno być jeszcze. Proste cudo. Ach. Jest zapach siarki. No, od razu się kojarzy trochę z Islandią, jak byliśmy. Jesteśmy na półmetku, 10 km za nami, więc jeszcze 10. Ale jesteśmy, że tak powiem, w tym punkcie kulminacyjnym. No, były takie momenty, że było ciężko, zwłaszcza tutaj ostatni kilometr. Kawałek szlaku był oblodzony. Zimno jak cholera, no ale chyba warto, Mosoro warto za te kolory, to coś się dzieje, które widzimy. A co w ogóle jeszcze w planie na dzisiaj? Rotorua i geotermia. Dziś się może wykąpiemy po tym ciężkim treningu, także przydałoby się takie recovery. No ale to jeszcze trochę. W każdym razie jest motywacja, żeby dotrwać. Z takich ciekawostek, chyba nie wiem, mówiłem może wczoraj, ale są tu na tym szlaku takie toalety właśnie, które są dostarczane helikopterami na sezon. Jeszcze nie korzystałem, ale kto wie, może skorzystam. Po trekkingu, no lekko, przyznam, że lekko zwalił mnie z nóg. Ten drugi dzień 20-kilometrowy, no to w górach dał się we znaki, ale żyjemy. Zejście było ciężkie. Ostatnie, tak naprawdę nie było źle, ostatnie 3 km, no przyszedł dość duży kryzys. Bardzo duża ilość schodów i nie było widać końca praktycznie. No, ale bardzo zadowoleni jesteśmy. A teraz idziemy na spacer po strefie geotermalnej zobaczyć, także jestem ciekaw, jak to w porównaniu do Islandii. No dobra, ale co, no dymi się i co? No właśnie nie widać dna, nie? No. Tak jakby się ognisko paliło. Państwa, jeszcze na koniec dnia, to jeszcze wcale nie koniec. Wodospad Huka,
aż huczy. Płynie. W ciągu minuty jest taki przepływ wody, że 5 basenów olimpijskich można nalać. Różnica poziomu, zobacz, tam No widzę, płynie, widzę, tam no. tu spada. Witam, kolejny dzień po Tongariro. Dojechaliśmy do Rotorua, miasta Maurysów. Trochę trzeba było jeszcze przejść wczoraj rekonwalescencję, byliśmy na gorących źródłach, trochę się pokąpać i tak dalej, także to już tam tego nie puszczałem. No a dzisiaj od razu, porządek dnia, idziemy na super ponoć wydarzenie Szczerzenie Owiec. To taka godzinna prezentacja, takie godzinne show. Kolejny punkt, dotarliśmy do lasu sekwojowego w Rotorua. Piękne sekwoje. Z sekwojami mamy toalety stylowe. Rodzinne posiedzenie. Why not? Pięknie. Memorial. Ja chcę na pokaz lampionów. Dla nas co taki. Sekwoje. A tam zaraz że te palmy, paproć. Piękna sekwoja. No proszę objąć sekwoje. No to jest w ogóle ciekawostka, bo są też inne sekwojowe lasy na świecie, ale nie ma takiego połączenia, że sekwoje razem z paprociami drzewiastymi. Tak jak tutaj. 7 sióstr. Idziemy teraz na pokaz kultury mauryskiej. Będzie m.in. pokaz słynnego tańca wojennego haka. Zobaczymy też geotermię. No jesteś szefem, to powinieneś dodać. No nie wiem, czy jeszcze będę szefem, ale... Jesteś wybrany. Nie możesz się już wycofać z takiej zaszczytnej funkcji. Wybrano mnie na szefa bez mojej zgody. Plecami nie odwołać. Mówiłam mu. Głosowanie padło, że mamy być szefem Zapamiętasz. naszego plemienia, które idzie na spotkanie z mauryskim. Trzeba uważać, żeby się nie obrócić plecami, bo zostanie to odebrane jako zniewaga. Na wyspie. No. Tam zaraz opaski. Aitere nana uta kaua fia fiko te pō iri iri ko te pō tifa tifa. Tifa tifa te pō, tifa tifa te a.
Idziemy teraz zobaczyć do sanktuarium ptaszka kiwi. No niestety ptaszka nie będziemy mogli fotografować, nie robić zdjęć, jest zakaz, ale to ze względu na to, że zdarzały się wypadki przed COVID-em, że ktoś fleszem po prostu tego ptaka oślepił, wystraszył, no i ptak uderzył w szybę i po nim, także no słabo. Jesteśmy właśnie po super raftingu na rzece, którą nazwę podam później. No niestety filmów tam nie mam, ale mamy zdjęcia super, które zaraz tutaj wrzucę może w tym filmie albo gdzieś tam później. W każdym razie no świetnie, z 3 wodospadów, nie, z 4 wodospadów dużych zjeżdżaliśmy, w tym z jednego największego, który jest dopuszczony dla takich komercyjnych. No dobra, jesteśmy po kolacji, jedliśmy fajne steki robione na kamieniu tutaj w Rotorua. Wszystko związane z ciepłem, z geotermią. I mały spacer po mieście teraz. Witam, dzień kolejny, pożegnanie z Rotorua. Jedziemy dalej na północ. Dzisiaj też moc atrakcji, bo jeszcze mamy dzisiaj jako pierwszy w planie Hobbiton. No a później słynne jaskinie Waitomo. Świecące. Dobra, teraz akurat się zatrzymaliśmy, bo fajny akurat kadr na ten, że tak powiem tutaj, na ten krajobraz powity mgłą. Dotarliśmy do Hobbitonu. Organizacja Pierścieni, Hobbici. Takie wstępy. To cała ekipa. Jesteśmy fanami, oglądaliśmy 3 miesiące temu wszystkie serie. I oczywiście kończyć będziemy słynnym hobbickim piwem. To taki jest plan, zwiedzanie około 2 godzin. Ma trwać. Widać zainteresowanie. Jak Ty to kręcisz, jak tam nowozelandzkie lato? Jak tam nowozelandzkie lato powiedz? Dostaliśmy od kierownika mapki. To już będzie pamiątka. I następnie bileciki. I z tym bilecikiem będzie można wejść, już jak widzicie zaczynają wpuszczać do autobusu. Jeszcze zostało parę minut, ale jak chcecie powiedzmy zająć sobie lepsze czy gorsze miejsca, to możecie już sobie iść. Driver Marie, everybody say, hey Marie! That's amazing! And my name is Ellie and I'm going to be your tour guide for today. Majtki są? Zwiedzamy, oglądamy cały czas Hobbiton. Jedne domki są mniejsze, jakby
drogie większe, te mniejsze to były tam, gdzie na przykład były sceny kręcone z Gandalfem, który miał być w założeniu wyższy od Hobbitów, więc żeby tą perspektywę oddać. Niektóre drzewa są prawdziwe, a niektóre są sztuczne. Tu nam przewodnik pokazywał, które to były te sztuczne, chociaż teraz już nie jestem pewien sam. No ale trudno są, naprawdę drożyć trudno. I tam na końcu będziemy szli właśnie na piwo do pubu Hobbitów. No to jeszcze trochę. Całe zwiedzanie trwa około 2 godzin. Dobra, idę sobie dalej. No, muszę przyznać, że wygląda to wszystko naprawdę jakościowo, fajnie, dobrze. Warto tutaj przyjechać, nie jest to taki, że tak powiem, jakiś kicz, tandeta, tylko naprawdę Peter Jackson bardzo przywraca uwagę do wszystkich szczegółów i widać tutaj ogrom pracy. Także punkt obowiązkowy, będąc na Wyspie Północnej. I siedzimy na zasłużonym miejscu przed kominkiem w pubie Hobbitów i pijemy. Co tu teraz piję? Ginger beer hobbicki. Idziemy się zobaczyć do sklepu przy wiosce Hobbitona. Może kupimy płaszcz Gandalfa. To jest takie miasteczko, które jest miasteczkiem związanym z przetwórstwem drewnianym, więc były tam tartaki, trochę zbankrutowały i zrobili tak zwane mówiące rzeźby, żeby kierowcy się zatrzymywali na kawę i tak dalej, żeby to miasto nie było takie wymarłe. A więc jest około 30, nawet powyżej 40, przepraszam, powyżej 40 rzeźb, w tym jest jedna rzeźba Polaka, który nazywa się Piotr Bies z Krakowa. A więc został zaproszony przez nowozelandzkich artystów i wykonał rzeźbę, która nazywa się Refleksja. Tu jest ta hydroelektrownia ogromna. No ciekawe miejsce, takie mało znane na mapie turystycznej. W zasadzie tu turyści tu tak nie zajeżdżają, ale miejsce ciekawe. Tym bardziej fajnie, mało ludzi jest. No tak, to jest hydroelektrownia. No i kolejna atrakcja, jaskinie Wajtoma słynne. Są te jaskinie gotowe na skalę światową, które po prostu świecą w nich takie robaczki, jak coś jak z Awatara znane. Tu jest właśnie przykład na plakacie. No, całość zwiedzania to będzie około godzina czasu. Najpierw będziemy oglądali tam stalagmity, stalaktyty, no i później ma być taki rejs kilkuminutowy łodzią blisko właśnie ściany, gdzie najwięcej tych robaków jest. Nie? Także... Samica składa jajka na sufitach, ale zostaje zapłodniona za jaskinią, ponieważ te owady wiedzą, jak należy wylecieć z jaskini. Tam następuje zapłodnienie. Samica wraca do jaskini, składa jajka i po kilku dniach, samiec mniej więcej żyje około 4 dni, samica może troszeczkę dłużej, obumierają. Najdłuższa forma, w której one będą egzystowały,
to jest ta forma, która jest na suficie, bo to jest około 9 miesięcy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Efekty świetne, fajne. Piękne, spodziewam się, że jest takie duże. Świetliki dają takie, każdy świetlik to jest super. Co widzieliśmy, to już nasze.